Witam w kolejnym odcinku z podróży wzdłuż wschodniej granicy Polski. W poprzednich odcinkach mogliście zobaczyć przygraniczne tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego. Dzisiaj zaś kończymy przygodę na rzece Bug i zamieniamy kajak na kampera. Trzeba jeszcze tylko jakoś przekroczyć rzekę i będzie można ruszyć dalej na północ wzdłuż Wielkiego Muru na granicy z Białorusią. Podlasie obfituje w niezliczone ciekawostki i niesamowite historie. W tym odcinku zapraszamy na podróż wzdłuż wschodniej granicy Polski przez ostatnią dziką puszczę Europy. Na wstępie dziękuję wszystkim patronom i osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego materiału możesz też zostawić komentarz taktyczny dla zasięgu. Jak już wpłynęliśmy na całkowicie polski odcinek Bugu, tak pierwszą wsią po prawej stronie jest Niemirów. Na końcu wsi widać cmentarz, który leży dosłownie 100 metrów od granicy, a po lewej stronie, tutaj za zaroślami, mamy wieś Gnojno. Wieś Gnojno słynie z przeprawy promowej, no i taki był plan, że przybijemy tutaj kajakiem, przeprawimy się kamperem na drugą stronę. Okazało się, że jest to niemożliwe, gdyż niski stan wody w Bugu uniemożliwia pływanie promem. Tutaj normalnie powinna być woda, a jej nie ma. Myślę, że brakuje tutaj co najmniej metr wody, żeby ten prom mógł działać. No i wisi tylko kartka, że przeprawy są nieczynne. Kolejny prom jest 20 km dalej, ale też nie wiem, czy on będzie działał. A jeśli tam prom też nie będzie działał, to będziemy musieli pojechać aż do Saren i tam przejechać mostem przez Bug do Siemiatycz i później z powrotem wrócić drugą stroną w to samo miejsce. Tak blisko, a tak daleko, bo trzeba będzie nadłożyć jakieś 100 km. Zamiast zrobić tutaj most, który przyczyniłby się niewątpliwie do rozwoju regionu, tak wolą stawiać tego typu trąby, na przykład za grube setki tysięcy złotych. I teraz już zaczyna się taka ładniejsza część Bugu, bo nie jest to wygolone. Swoją drogą tak sobie myślę, ile tutaj kasy musiano przytulić za sprzedaż tych olbrzymich dębów, które rosły wzdłuż rzeki. Takie drewno nie jest tanie, że ktoś gdzieś to sprzedał i pieniądze wziął za to. Jest piękny parking na końcu przed promem. Nawet jeśli ten prom nie działa, to warto sobie tutaj zajechać i tam sobie też ktoś siedzi, widzę, jest namiot rozłożony. Piękne miejsce. Mamy tutaj też piękną altanę, stację rowerową, grill. Jest też taki domek, gdzie można się przenocować w śpiworze w razie czego. To jest super miejsce na biwak. Tędy też przebiega szlak rowerowy Green Velo. Jeżeli podróżujecie rowerem szlakiem Green Velo wzdłuż granicy, tak możecie się przeprawić w Gnojnie kajakiem ze swoim rowerem. Miejscowa firma oferuje przewóz kajaków na drugą stronę rzeki. W Gnojnie warto odwiedzić jedną osobliwą zagrodę, w której wychował się Wacław Kowalski, czyli odtwórca słynnej roli Pawlaka z filmu Sami swoi. To właśnie tutaj, w tej chatce ponoć spędził lata swego dzieciństwa i nad Bugiem, na tych pięknych terenach uczył się aktorskiego fachu. Jako że prom w Gnojnie nie pływa ze względu na niski stan wody, tak udajemy się do kolejnej przeprawy promowej w Mielniku. To tylko 15 km dalej, ale i tak będzie to bliżej niż jechać na most w Siemiatyczach. Niestety prom pływa dopiero od godziny 10, więc będzie czas jeszcze, aby zjeść śniadanie i pochodzić sobie tutaj wzdłuż Bugu. No i też promy nie pływają każdego dnia, bierzcie to pod uwagę, jeżeli chcecie się przeprawić na drugą stronę rzeki. Moglibyśmy oczywiście swoim kajakiem przypłynąć na drugą stronę rzeki, no ale trzeba tam przeprawić jeszcze samochód, bo dalej kajakiem na północ wzdłuż granicy już nie popłyniemy. Przepłynięcie samochodem kosztuje tutaj 13 zł i dodatkowo 5 zł trzeba zapłacić za każdą osobę, która jest w pojeździe. Ewentualnie jak przyjdziecie na piechotę czy rowerem, to płacicie też 5 plus tam coś za rower. I kiedyś w tym miejscu był most. Ale jak to na Bugu bywa, mostu dziś nie ma, bo został zniszczony w wyniku działań wojennych
i dziś pływa tutaj prom, ale też tylko w sezonie i nie w każdy dzień tygodnia. W Mielniku mieści się też najstarsza parafia prawosławna na Podlasiu. Jej centrum jest oczywiście Cerkiew Narodzenia Bogu Rodzicy z 1823 roku. Najstarsze wzmianki o tej parafii pochodzą aż z 1260 roku. W Mielniku mamy też kilka świetnych punktów widokowych z widokiem na rzekę Bóg. Jednym z nich jest Góra Zamkowa. Ponoć już w XI wieku istniało tutaj średniowieczne grodzisko. Takich miejsc nad Bugiem było sporo, no jako że ta rzeka wtedy była strategicznym szlakiem handlowym, podróżniczym. Tak oczywiście nad rzeką musiały istnieć rozmaite grody, które broniły tego strategicznego szlaku. Dziś po zamku już niestety nie zostało nic. Kilka kamieni z kapliczki poświęconej carowi rosyjskiemu oraz ruiny kościoła zamkowego. Z tego miejsca mamy wspaniały widok na rzekę Bóg, cerkiew prawosławną i ogólnie panoramę Mielnika. Ale nie jest to jedyny punkt widokowy w tej miejscowości. U podnóża wzgórza zamkowego możemy podziwiać jeszcze ruiny kościoła zamkowego. Pierwszy kościół w tym miejscu powstał jeszcze w 1420 roku. Został wybudowany przez wielkiego księcia litewskiego. Na tym zamku też oczekiwał na koronację król polski Zygmunt Stary. Ale to, co możemy dzisiaj oglądać, to ruiny kościoła wybudowanego w XIX wieku, gdyż ta świątynia była wielokrotnie palona, niszczona i odbudowywana. Ostatni raz spłonęła w 1915 roku, podpalona przez wycofujące się wojska rosyjskie. Gdyż wtedy, jak Rosjanie wycofywali się przed wojskiem austro-węgierskim, tak stosowali taktykę spalonej ziemi. Niszczono wszystko, co mogłoby się przydać wrogowi, domy, całe miasta, wioski, m.in. też świątynie oraz pole uprawne. Stąd nadchodzące wojsko austriackie nie miało nawet żadnych kwater, żeby schronić się przed deszczem czy zimnem oraz nie miało skąd pozyskiwać żywności. Po I wojnie światowej podjęto inicjatywę odbudowy tego kościoła, ale jako że we wsi powstał już nowy, plany zarzucono. Ostatecznie część materiału została jeszcze pozyskana w 1940 roku przez Rosjan, którzy okupowali ten teren. Na szczęście Rosjanie nie rozebrali wszystkiego i dzisiaj możemy podziwiać chociażby zarys tej budowli. Ale tuż obok kościoła zachowała się w bardzo dobrym stanie plebania z XVIII wieku. Była używana ona później jako salka katechetyczna. Dziś ten budynek stoi nieużywany. W Mielniku zachowało się też sporo starych drewnianych chat, takie typowe podlaskie budownictwo. Warto więc pospacerować chwilę po miasteczku i popodziwiać kunszt dawnych stolarzy. Ewentualnie można się zatrzymać w którejś na noc, gdyż wiele jest przyrobionych na całkiem przyjemne agroturystyki. I swoją drogą ci prawosławni duchowni to mają chyba nawet lepsze tytuły od naszych biskupów. Jego eminencja wielce błogosławiony, tutaj ekscelencje, najprzewielebniejszy, naprawdę zasłużeni. Mielnik jest miejscowością górniczą. Nawet w centrum wioski możemy znaleźć kino Górnik, a to dlatego, że w tej miejscowości znajduje się kopalnia odkrywkowa kredy. Wydobycie kredy zaczęło się tutaj jeszcze w XIX wieku i ponoć wypalane tutaj wapno posłużyło do budowy twierdzy brzeskiej. Kopalnia działa po dziś dzień, a na jej obrzeżach są dwa punkty widokowe, z których możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Przy jednym z punktów widokowych mamy wagoniki, które były tutaj używane niegdyś w państwowym przedsiębiorstwie. Dzisiaj oczywiście to wszystko jest już zmechanizowane i nowoczesne. Dziś wydobycie kredy nie jest już tak opłacalne, jak to miało miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to ta miejscowość przeżywała dzięki kredzie swój rozkwit. Oznaką, że kopalnia nadal działa, jest kolejka tirów, które oczekują na załadunek kredy. Czyli widać, że ten biznes jeszcze się kręci. Święta Góra Grabarka to najważniejsze miejsce pielgrzymkowe wiernych Kościoła prawosławnego w Polsce. Każdego roku w sierpniu odbywa się tu wielki odpust na święto Przemienienia Pańskiego. To właśnie wtedy na wzgórze przybywają tysiące pielgrzymów z całego kraju i zagranicy. Charakterystycznym znakiem Grabarki są tysiące krzyży. Pielgrzymi niosą je tutaj w różnych intencjach, prosząc o zdrowie, pomoc w trudnych chwilach czy w podziękowaniu za otrzymane już łaski. Krzyże zostawia się na górze jako wyraz modlitwy i ofiary.
Szczególne znaczenie mają także chusty. Zgodnie z tradycją pielgrzymi obwiązują nimi krzyże, zostawiając na grabarce część swoich trosk i chorób. To gest symboliczny na znak wiary i nadziei. Przy górze znajduje się również źródełko i strumień, w którym wierni obmywają twarz i ręce, bo według przekonań ta woda ma moc oczyszczającą, nie tylko fizyczną, ale i duchową. Obok znajduje się też studnia z cudowną wodą, którą pielgrzymi piją na miejscu oraz zabierają do domu w hurtowych ilościach, wierząc w jej uzdrawiające właściwości. Kulminacyjnym momentem odpustu jest uroczysta procesja, która gromadzi wszystkich najważniejszych dostojników Kościoła prawosławnego w Polsce. Молитвами Богородицы святодавче слава Тебе. Показавы ученикам Твоим славу Твою, якоже сияет и на грешный святой пресносущный. Молитвами Богородицы святодавче Kiedy zapada zmrok, miejsce to nabiera jeszcze bardziej mistycznego klimatu. Mgliste powietrze rozświetla blask świec zapalanych przez pielgrzymów i przeszywa zapach kadzidła oraz wonnych olejków. Odpust na grabarce to jednak nie tylko modlitwa i przeżycia duchowe. To także czas spotkań, wspólnoty i tradycji. Wokół cerkwi i drogi prowadzącej na wzgórze rozstawione są setki straganów. Można tutaj kupić lokalne produkty takie jak miód, chleby, suszone zioła, a także wszelkie dewocjonalia. Oczywiście też ikony, świece czy cudowne medaliki. To wszystko tworzy razem naprawdę wyjątkową, mistyczną atmosferę tego miejsca. Święta Góra Grabarka jest więc nie tylko celem pielgrzymki, ale także przestrzenią, gdzie duchowość splata się z tradycją, a sakrum z codziennym życiem wiernych. Warto tu przyjechać nie tylko w odpust, aby poczuć moc tego miejsca oraz napić się wody z miejscowej studni. Pielgrzymi, którzy tutaj przyjeżdżają nie tylko z okazji odpustu, często przywożą ze sobą drewniany krzyż, który zostawiają tutaj na miejscu, wbijają go w ziemię i ten krzyż jest stawiany w jakiejś konkretnej intencji, czyli proszą na przykład o uzdrowienie bądź jakieś inne łaski i właśnie na pamiątkę tego zostawiany jest ten krzyż. Te krzyże po prostu ulegają tutaj naturalnej degradacji, rozpadają się, ale ciągle dostawiane są nowe. Nie ubywa ich tutaj w ogóle. Молитвами Богородицы святодавче слава. I teraz odwiedzimy kilka cerkwi. Pierwszą będzie cerkiew w Koterce. Te podlaskie cerkwie są bardzo piękne, dużo jest koloru niebieskiego, tak jak ta. Cerkiew w Koterce położona jest w środku lasu. Tutaj już dzisiaj nie ma żadnej osady, obok jest tylko jeszcze cmentarz, który nadal również jest czynny. Cerkiew w Koterce została wyświęcona w 1912 roku, a powstała tutaj w tym odległym, bagiennym terenie z uwagi na objawienia. Tutaj Maryja objawiła się miejscowej dziewczynie, przepowiedziała też epidemię cholery, która nastąpiła kilka lat później. Ludzie przychodzili tutaj po uzdrowienia, no i na pamiątkę tych uzdrowień powstała cerkiew. Początkowo była ona cerkwią filialną parafii w Tokarach, ale ta wieś została przedzielona granicą na pół w 1948 roku. Dzisiaj mamy polskie Tokary i białoruskie Tokary.
i główna cerkiew parafialna została po stronie białoruskiej. Więc po tym czasie ta cerkiew stała się cerkwią parafialną dla polskiej parafii, do której dziś należą 3 wsie, a krzyże, które znajdują się za cerkwią, zostały tu umieszczone przez osoby, które doznały cudownych uzdrowień za pośrednictwem tego miejsca i tak na pamiątkę tych różnych cudów przynoszono tutaj krzyże. Zanim powstała ta cerkiew, w miejscu objawienia parafianie postawili drewniany krzyż, który następnie został przeniesiony na pobliski cmentarz, a w dołku po krzyżu wybiło źródełko. Dziś w tym miejscu jest studnia, z której możemy zaczerpnąć świeżej wody w dalszą drogę. Kościół prawosławny długo nie chciał uznać objawień i cudów, które miały miejsce w tym uroczysku, ale w końcu zezwolił na budowę tej cerkwi i dziś ta już ponad 100-letnia cerkiew cieszy oko turystów oraz daje ukojenie duchowe miejscowym parafianom. Niestety te prawosławne świątynie są pozamykane na tygodniu i jedyną szansą, aby wejść do środka jest niedziela, kiedy odbywają się tutaj msze, a z reguły jest to tylko 1 msza dziennie. I stąd do granicy polsko-białoruskiej jest chyba mniej jak 100 metrów. Tam widzicie dalej już w oddali płot. Tędy przebiega jakiś chyba gazociąg podziemny. Jest tam przepompownia chyba gazu, z tego co widzę na Google Maps. I co ciekawe, ta droga kończy się za niecałe 100 metrów, ale przejeżdża nią bardzo dużo tirów, czyli musi trwać nadal jakaś budowa, rozbudowa w zasadzie zapory z Białorusią, bo ona już jest zbudowana. No być może budują te zapowiedziane jakieś tam umocnienia przeciw czołgom, różne pola minowe, bunkry i tak dalej. No widać, że roboty tutaj jak najbardziej trwają. Dalej iść nie można, tutaj mamy znak zakazu chodzenia dla pieszych nawet, no i tablicę granica państwa. I tutaj kolejny szlaban, tam już widać płot i urządzenia techniczne odnośnie tego gazociągu, które mieszczą się już po stronie białoruskiej. A tak wygląda to miejsce, ale od strony białoruskiej. Od właściwej granicy rozciąga się jeszcze Systiema, która ma w tym miejscu szerokość 800 metrów. I na jej teren mogą wchodzić wyłącznie białoruscy pogranicznicy. Białorusini mają więc też swój płot jeszcze z czasów ZSRR, który naszpikowany jest różnymi czujnikami i broni on podejścia do granicy z Polską. Nie ma więc opcji, żeby na teren niepostrzeżenie dostawali się jacyś inżynierowie czy doktorzy. Skąd więc zatem ciągle oni biorą się przy polskim płocie granicznym? Ogólnie tutaj na Podlasiu jest dużo leśnych parkingów, na których można zostać na noc. Oczywiście jak zostajecie w tego typu miejscu w odległości kilkudziesięciu metrów od granicy, no to należy to zgłosić miejscowej straży granicznej. Są też toalety albo tego typu Sławojka, albo różnego rodzaju niebieskie toj-toje, że naprawdę ta infrastruktura jest tutaj dobrze przygotowana pod turystę, ale turysty nie widać. Są wakacje, ale jest pusto. I to mi się właśnie w Podlasiu podoba. Że tutaj nie przepychamy się w tłumie turystów, nie stoimy nigdzie w kolejkach. Naprawdę można chłonąć tą przyrodę całym sercem. Tutaj na tych wioskach wydaje się w niektórych miejscach, jakby czas się zatrzymał. Opuszczone budynki, jakieś stare szkoły, drewniane, murowane sklepiki, pod którymi siedzą lokalne pijaczki, owce, mnóstwo opuszczonych chałup. O ile Mielnik był taką miejscowością, gdzie można powiedzieć było mnóstwo daczy wypoczynkowych, tak jak już pojedziemy w mniej takie znane, okrzyczane miejscowości, tak nie wygląda to tak bogato i kolorowo. Tu już bardziej przypomina mi to Białoruś. Aczkolwiek drogi widać, że są nowe, w bardzo dobrym stanie, szerokie. Ewidentnie szykujemy się chyba do jakiejś wojny. Widać też, że zwierzęta gospodarskie chodzą tutaj wolno. Nie trudno spotkać na drodze owce czy krowę. I to mi się podoba, to jest taka prawdziwa polska wieś. Już chyba w żadnym innym regionie Polski nie zobaczymy czegoś takiego. Opuszczone sklepy GS-owskie. Ma to swój klimat. Spróbujemy podjechać do płotu w miejscowości Bobrówka. I wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu to tak tych dróg tutaj nie było asfaltowych, aż przy samej granicy. A teraz widać, że porobili dojazdy dobre dla wojska. Można sobie podjechać asfaltem pod sam płot. Wieś Bobrówka jest jedną z wielu wiosek na Podlasiu, które są położone przy samym płocie.
Teraz chyba dzięki temu coś się tutaj dzieje, przynajmniej w tych wioskach. Mieszkańcy mają jakąś rozrywkę, zajęcie, jest dużo wojska, Straży Granicznej. Może jakaś robota też wpadnie tu przy okazji, przy budowie płotu czy tych innych umocnień. A wcześniej pewnie nawet nie mieli tutaj asfaltu. Dużo się tutaj naprawdę zmieniło. Wymierają te niektóre wsie, widać mnóstwo opuszczonych domów. Część jest pięknie odremontowanych, głównie w tych są jakieś agroturystyki albo są to domki letniskowe. A tam, gdzie żyją tacy mieszkańcy z dziada, pradziada, tak już nie jest tak kolorowo i różowo. Ale chyba nadal można sobie tutaj kupić w miarę tanio takie siedlisko i zamieszkać w takim urokliwym miejscu. No wiem, że nie każdy teraz miałby odwagę zamieszkać przy płocie, bo się ludzie boją, że im jakiś inżynier przeskoczy nocą. No ale jak ktoś się nie boi, to czemu nie? Ja bym tam nie miał oporów. We wsi Bobrówka ludzie żyją niczym w podzielonych kiedyś Niemczech. To jest większe chyba jak mur berliński. Tutaj ludzie pracują w polach, same pola dochodzą praktycznie do tego płotu, do bariery. No i jak chcecie taki płot zobaczyć, tak oczywiście można i możemy sobie podejść na 15 metrów do takiego płotu. Oczywiście nie wchodzimy na pas drogi granicznej. No i tu ostatni dom jest dosłownie na pasie drogi, więc można przerzucić jakimś jabłkiem na przykład ze swojej posesji na stronę białoruską. No niesamowite. Ostatnie domy leżą dosłownie przy płocie. Tak sobie pomyślałem, że w sumie teraz jest płot, to nie da się nieopatrznie przekroczyć granicy, ale jako wiadomo, że na Podlasiu bimbru się za kołnierz nie wylewa, tak chyba niejednokrotnie zdarzało się, że taki gospodarz wypił za dużo i przez przypadek poszedł na drugą stronę. Dziś bardziej można się obawiać zaplątania w ten drut kolczasty, który odgradza sam pas graniczny, bo do płotu w zasadzie też nie dojdziemy, gdyż kilka metrów przed płotem jest jeszcze pas tego drutu żyletkowego. No i jako, że jest tu mnóstwo straży granicznej, wojska, to też tak nie mogę za bardzo biegać z kamerą i nagrywać ich tutaj. Nie ma nawet zbytnio takiego terenu, gdzie by ich nie było. Widać, że coś się tutaj cały czas dzieje. Oni tu naprawdę mają robotę. Cały czas jeżdżą samochody wojskowe, straże. Jak widzicie, słupy są co 50 metrów z kamerami. I to jest najtrudniejszy odcinek tutaj do pracy dla naszych pograniczników. Ponoć na tym odcinku w okolicach Czeremchy dochodzi do najczęstszych prób nielegalnego przekroczenia granicy. Następną większą miejscowością przy granicy jest Czeremcha. Słynie ona z przejścia granicznego, które znajduje się kilka kilometrów dalej. Oczywiście jest ono teraz nieczynne, ale w centrum wsi znajduje się mały skansen kolejnictwa. Mamy tutaj jeden parowóz, jeden szynobus, jakiś dźwig kolejowy. Niestety to wszystko stoi tutaj niekonserwowane i niszczeje, a sam teren jest ogrodzony i nie możemy temu przyjrzeć się z bliska. No szkoda, że takie piękne zabytki zostały pozostawione na pastwę losu, ale ten skansen przypomina o tym, że Czeremcha jest strategicznym węzłem kolejowym, od lat położona na granicy, wcześniej polsko-radzieckiej, teraz polsko-białoruskiej. Można było sobie stąd pojechać jeszcze do niedawna pociągiem na Białoruś. No dziś pociągi też nie kursują, tutaj linia kończy swój bieg, ale być może ulegnie to kiedyś zmianie i znów będzie można stąd pojechać wprost do Grodna. Obok skansenu mamy jeszcze zachowany oryginalny budynek stacji kolejowej oraz kilka budynków dla obsługi, które już zostały nadszarpnięte zębem czasu. W niektórych miejscach Czeremchy wydaje się, jakby czas zatrzymał się tutaj wiele lat temu. Taki mały skansen, powiedzmy, postkomunistycznej epoki. Oto do czego doprowadziło zamknięcie granicy, dzięki której ta miejscowość miała jeszcze jakiś zarobek, ludzie mieli tu jakieś zajęcie, a teraz to wszystko widać porasta, trawa, krzaki i powoli zaczyna niszczeć. Z uwagi na panującą przy granicy sytuację, w te tereny też coraz rzadziej zaglądają turyści, stąd te agroturystyki, które są tutaj naprawdę liczne i niektóre bardzo ciekawe, świecą pustkami. Ale to nie jest tak, że w tych miejscowościach podlaskich to wszystko jest stare i pamiętające czasy PRL-u, bo mamy też takie piękne nowe obiekty, tak jak tutaj targowisko wiejskie.
Czeremchy udajemy się do Kleszczeli. To miasto już z ponad 500-letnią historią. Kiedyś było miastem królewskim, rozwinęło się głównie dzięki wstawiennictwu królowej Bony, a dziś jest senną, przygraniczną miejscowością. Możemy tu podziwiać mnóstwo zabytkowych domów drewnianych. W jednej ze starych chałup w centrum Kleszczeli mamy dość osobliwe muzeum. Jest to największa ponoć kolekcja ametystów w Polsce. Miejscowy pasjonat Mikołaj Podłaszczyk kolekcjonował ametysty. Była to jego życiowa pasja, a dziś jego kolekcja jest udostępniona do obejrzenia w takim oto domku. O ile trafimy na weekend, bo tylko wtedy galeria jest otwarta, tak możemy podziwiać te niezwykłe dzieła natury. W tej miejscowości to chodzą chyba tylko sami księża i żołnierze. Ogólnie jest tutaj mnóstwo żołnierzy w okolicy. Przyjeżdżają starami, gdzie na pace siedzi po kilkudziesięciu żołnierzy, do lokalnych sklepów, marketów, do kebaba, ale dzięki temu chyba miejscowe sklepy mają utarg i restauracje, bo jednak żołnierze muszą coś jeść. W parku miejskim mieści się pomnik króla Zygmunta Starego, który to założył tą miejscowość i nadał jej prawa miejskie. Wszystkie pojazdy straży miejskiej czy wojskowe tutaj mają też zakratowane okna, czyli widać, że inżynierowie nie szczędzą kamieni, butelek czy jakichś innych przedmiotów. Już nauczeni doświadczeniem ochronili swoje szyby. Nawet wczoraj był incydent, gdzie jeden z żołnierzy został ranny tutaj w okolicy i zabrano go do szpitala w Białymstoku. Stąd dzisiaj w tej okolicy panuje dość mocne poruszenie. W centrum miasteczka mieści się też cerkiew z 1949 roku, na miejscu poprzedniej, która została zniszczona podczas działań wojennych w 1944. Kontratakujący Niemcy odbili Kleszczele z rąk Armii Czerwonej i przy okazji zniszczyli sporą część zabudowy miasta. Najstarszą sakralną budowlą w mieście jest dzwonnica z 1709 roku. Kiedyś przynależała ona do cerkwi świętego Mikołaja, która została zniszczona w wyniku działań wojennych podczas I wojny światowej. Od 1937 roku pełni ona funkcję kaplicy. Na miejscowej tablicy ogłoszeniowej wisi dość ciekawa oferta. Przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy w strefie przygranicznej, mogą ubiegać się o pożyczkę do 1 000 000 złotych, oprocentowaną na 0% i z możliwością umorzenia do 30% pożyczki. No, całkiem dobra oferta. Aczkolwiek myślę, że miejscowi przedsiębiorcy bardziej byliby zadowoleni z otworzenia tej granicy i końca tego całego cyrku, który odstrasza turystów od tego miejsca. No i dzięki pozamykaniu tych przejść też wiele firm, hurtowni, które bazowały na klientach z Białorusi, upadło całkowicie. Z Kleszczeli ruszamy do Dubiczy Cerkiewnych. Możemy zobaczyć tutaj kolejną piękną niebieską drewnianą cerkiew. Ta akurat jest powojenna, zbudowana na miejscu wcześniejszej drewnianej cerkwi, która również została spalona w wyniku działań ostatniej wojny. A sama miejscowość Dubicze Cerkiewne raczej kojarzy się teraz wszyscy w Polsce z komunikatów telewizyjnych, prasowych o inżynierach, którzy często i gęsto przedostają się tutaj przez granicę w okolicznym lesie, ale będąc na Podlasiu warto tutaj jednak zajechać, bo oprócz samej cerkwi jest tutaj też kilka innych ciekawych obiektów godnych odwiedzenia. Tutejsza parafia liczy sobie też około 500 lat, jest jedną z najstarszych na Podlasiu, a dookoła cerkwi mamy groby prawosławnych księży, czyli popów, czy teraz chyba nawet nie można mówić pop, bo jest to niepoprawne politycznie. Naprzeciwko cerkwi mamy drewniany budynek dawnej szkoły. Dziś pełni on funkcję izby regionalnej. Są tutaj jakieś pamiątki związane z okoliczną sztuką ludową i kulturą. Dubicze Cerkiewne znane są też pod nazwą Niebiańska Wieś. A to z powodu cmentarza, który leży kilkaset metrów za cerkwią. Jest on naprawdę unikatowy. Większość krzyży na tym cmentarzu, a przynajmniej w jego starszej części, jest koloru niebieskiego. No, można to porównać trochę do słynnego Wesołego Cmentarza w Rumunii, aczkolwiek tutaj nie ma wesołych historii, ale wygląda to naprawdę zupełnie inaczej niż jakiekolwiek inne cmentarze, które możemy spotkać w Polsce. No, kolor niebieski na Podlasiu spotkamy w wielu miejscach, ale ten cmentarz jest wyjątkowy. No, wieś słynie też z pewnej legendy o skarbie Napoleona, który ponoć został tutaj zakopany, kiedy wycofywała się jego armia spod Moskwy.
O wsi krąży też legenda, że poprzednia cerkiew, która stała w tej wiosce, w trakcie pożaru spłonęła i została wchłonięta pod ziemię. I podobno do dziś, w każdy dzień świętych Piotra i Pawła, można usłyszeć w tym miejscu bicie dzwonów cerkiewnych z podziemi. Grubo ponad 90% nagrobków ma napisy, inskrypcje pisane cyrylicą. No dlatego, że wielu mieszkańców tych terenów posługuje się tak zwanym językiem tutejszym. Można powiedzieć, że jest to taka mieszanka polskiego, białoruskiego, ukraińskiego, ogólnie lokalny dialekt. Tym językiem też posługują się na zachodniej Białorusi mieszkańcy, głównie prowincji. I ten język jest chyba nadal tutaj często używany wśród lokalnej ludności. On nie wyginął, a wręcz chyba jest nadal pielęgnowany, skoro nawet na nagrobkach, jak widać, jest to wszystko pisane cyrylicą. O tym, że mieszka tutaj ludność pochodzenia białoruskiego, mogą świadczyć chociażby dwujęzyczne znaki drogowe. Tutaj miejscowość Reduty 2 km, jak widzicie, pisana zarówno czcionką łacińską, jak i cyrylicą. Z Dubicz Cerkiewnych udajemy się do Orli. No, pogoda nie rozpieszcza, pomimo że mamy środek lata, jest jakieś 12 stopni, no ale cóż. A przywiodła nas tutaj synagoga, olbrzymia synagoga. Jest to jeden z 7 najbardziej zagrożonych obiektów dziedzictwa kulturowego w Europie. Kiedyś w tej miejscowości mieszkała spora społeczność żydowska. Została ona wywieziona do obozu w Treblince i tam oczywiście ich zgładzono. Ale synagoga o dziwo stoi. Jak tego typu obiekty często były zburzone, spalone, tak ten obiekt z XVII wieku zachował się w bardzo dobrym stanie. Obecnie trwa remont tego miejsca. W sąsiedztwie synagogi odtworzono fasady dawnych sklepów żydowskich, które znajdowały się w tym mieście. I oprócz tego możemy zobaczyć tutaj na płocie cerkiewnym mnóstwo zdjęć przedstawiających lokalną przyrodę i jakąś czasową wystawę, akurat teraz ze zdjęciami z Jerozolimy. Na synagodze znajdziemy też zdjęcia miejscowych Żydów, tak jak Jozela Izbuckiego, ostatniego żydowskiego piekarza z tej miejscowości, który wstąpił do armii sowieckiej. No jak żeby nie inaczej. Jako że do II wojny światowej 70% mieszkańców stanowili Żydzi, tak miejscowość po ich wywiezieniu mocno podupadła. Dzisiaj liczy tylko około 800 mieszkańców, jest siedzibą gminy i jak widzicie, podlaskie wsie naprawdę odżyły. To już nie jest to Podlasie, które wiele osób sobie wyobraża, że jest zapuszczone, dzikie. Prowadzą tutaj jakieś dziurawe drogi jak ser szwajcarski. Spójrzcie na to, piękny amfiteatr, piękny taki rynek, park, ławeczki. Tutaj mamy też targowisko miejskie. No wygląda to wszystko naprawdę pięknie i aż w takiej wiosce chciałoby się zamieszkać. Urząd gminy również odnowiony. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba na Podlasiu, to to, że tutaj parki zachowały swój taki naturalny, zielony charakter. Nie ma wszechobecnej betonozy. Ludzi jest mało, bo jednak jest zimno. No jest cholernie zimno, to jest właśnie polska pogoda. Jadąc wzdłuż granicy, docieramy oczywiście do Puszczy Białowieskiej. To najstarszy i ostatni dziki kompleks leśny w Europie. Wszyscy kojarzą na pewno Białowieżę, która jest centrum puszczańskiego życia. W Białowieży jest najwięcej agroturystyk, hoteli i oczywiście Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego, ale Białowieża to też mnóstwo leśnych osad rozrzuconych po tym gęstym, nieprzebytym lesie oraz Hajnówka, czyli największe miasto, powiat, do którego należy Puszcza Białowieska. Sama Hajnówka jak dla mnie jest totalnie nieciekawym miastem, dlatego pominiemy ją sobie, a zaczniemy od stacji kolejki leśnej, którą można pojeździć sobie po puszczy. O ile trafimy na odpowiedni dzień, bo nie kursuje ona każdego dnia tygodnia. Kiedyś była używana do wożenia drewna, a dziś podróżują nią turyści. Symbolem Białowieskiego Parku Narodowego jest żubr.
Jeżeli mamy szczęście, spotkamy go tutaj przechodzącego przez drogę lub pasącego się gdzieś na łące, a jeżeli nie będziemy mieć tyle szczęścia, możemy podjechać do jednej z zagród pokazowych żubrów, gdzie mamy 100% pewności zobaczenia tego pięknego zwierzęcia w prawie naturalnym środowisku. W samej Białowieży też znajdziemy liczne atrakcje. Znajduje się tutaj Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego, pozostałości po kompleksie pałacowym cara rosyjskiego z pięknym parkiem oraz zabytkowa stacja kolejowa, z której można się przejechać po okolicznych torach drezynami. Najstarszy budynek w Białowieży pochodzi z 1845 roku, tak zwany dworek gubernatora, i powstał on na miejscu, w którym stał wcześniej dwór polskiego króla Augusta III Sasa. Dziś budynek pięknie odremontowany. Wcześniej mieściła się tutaj również restauracja. Obok nowo wybudowanego kościoła w Czerlonce w Puszczy Białowieskiej postawiono w sierpniu 2025 roku symboliczny pomnik żołnierza Mateusza Sitka, który zginął po dźgnięciu nożem przez jednego z inżynierów, którzy próbowali przedostać się przez mur graniczny, który znajduje się nieopodal. Oczywiście jest to taki grób symboliczny, bo jest on pochowany zupełnie gdzie indziej, ale jest to taka osada leśna najbliżej tego miejsca, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia. Za symbolicznym pomnikiem mamy taki mały słupek graniczny i miniaturkę fragmentu płotu. Jesteśmy akurat 2 dni po odsłonięciu tego pomnika, dlatego jest tutaj mnóstwo kwiatów, zniczy. Puszcza Białowieska i jej otulina oferuje mnóstwo ścieżek edukacyjnych, szlaków pieszych, rowerowych. My tym razem ruszamy na szlak Dębów Królewskich. Położony on jest w Starej Białowieży. W tym miejscu kiedyś znajdował się dwór myśliwski. Do puszczy zjeżdżali królowie, zarówno polscy, jak i carowie rosyjscy, żeby polować na tutejszą zwierzynę, którą przez te polowania wieloletnie wytrzebiono praktycznie do zera. Na szczęście odrodziła się tutaj populacja żubrów. Konika polskiego niestety wyginął bezpowrotnie tur, ale dziś możemy sobie pochodzić po tych leśnych szlakach i jeżeli będziemy mieć szczęście, to możemy spotkać żubra czy łosia. Szlak Dębów Królewskich wytyczony jest pętlą po terenie, na którym znajduje się kilka pomnikowych drzew. Mają one niektóre nawet ponad 400 lat, więc pamiętają, powiedzmy, czasy naszych królów polskich. No i ta ścieżka ma podwójny walor edukacyjny. Po pierwsze, możemy obcować tutaj z dziką przyrodą, poznać przyrodę Puszczy Białowieskiej i dodatkowo dowiedzieć się sporo o królach Polski, gdyż przy każdym z dębów, który nazwany jest imieniem któregoś z królów Polski, królów Litwy bądź ich żon, mamy dość obszernie opisane historie i ciekawostki związane z dawnymi władcami. Mamy sierpień, jest środek wakacji, a tutaj nie ma praktycznie żadnych turystów. Pojedyncze osoby, które przyjeżdżają tu z reguły rowerami i to wszystko. O ile w samej Białowieży tych turystów widać, tak już po tych szlakach rozrzuconych troszkę dalej od miasteczka nie ma praktycznie nikogo, a jest to jedna z największych atrakcji Polski. Jednak chyba ludzie boją się tutaj przyjeżdżać przez tą narrację medialną, gdzie pokazuje się cały czas tłumy tych inżynierów, którzy się przedostają na drugą stronę płotu. No i faktycznie, jak podaje tutaj Straż Graniczna, komunikaty codziennie, tych prób jest bardzo dużo. Pomimo tych złapanych osób, zawsze jest podana pewna liczba, jak oni to nazywają, wobec których trwają czynności poszukiwawcze, czyli ci, którzy przeszli, zostali zauważeni, ale nie zostali od razu ujęci. I oni gdzieś tędy mogą krążyć. Kiedyś faktycznie można ich tutaj było spotkać dość łatwo, bo jakoś nikt się tym nie przejmował, że oni krążyli po okolicznych lasach i nawet spali często po przystankach. Takie filmiki możecie znaleźć w internecie. Dziś takie sceny nie mają miejsca. Gdyby ktoś tutaj się pałętał, tak myślę, że zostałby bardzo szybko ujęty. Wszędzie jest bardzo dużo wojska, Straży Granicznej, policji. Stąd można spokojnie podróżować po tych terenach. Jak widzicie, śpimy codziennie w kamperze. Nikt tutaj nie pukał po nocy, nie próbował się włamać, a same służby też nie czepiają się turystów. Szczerze, gorzej jest w Lubelskim, gorzej jest nad Bugiem niż tutaj. Oni wiedzą, że ten turysta musi tu przyjechać i chyba z góry jest nakazane, żeby go nie dręczyć, bo jeździmy sobie przy granicy, śpimy gdzie chcemy, nawet tego nie zgłaszamy i nikt tutaj nie przychodzi, nie legitymuje. Tak to powinno wyglądać. No jest bariera elektroniczna na tej granicy, więc
Jak ktoś przejdzie, to tam chyba wszystko zarejestrują na bieżąco. Obok Białowieży znajduje się pieszo-rowerowe przejście graniczne z Białorusią, które niestety od czasów zarazy jest nieczynne. Wcześniej można było pozwiedzać sobie białoruską część Puszczy Białowieskiej, z czego korzystało mnóstwo turystów, dziwo zachęcanych przez nasze państwo. A obecnie, w myśl zasady, że najciemniej jest pod latarnią, jakiś czas temu grupa nielegalnych imigrantów przeszła sobie tędy bez odprawy paszportowej na teren Polski przez nieczynny terminal. Przynajmniej do czegoś jeszcze się ta infrastruktura przydała, zanim się całkowicie zawali. Każdy z królów Polski odwiedzał Białowieżę, czasem nawet wielokrotnie, aby polować na tutejszą zwierzynę. Ale jeśli myślicie, że te polowania miały cokolwiek wspólnego ze szlachetnym polowaniem na zwierzynę łowną, tak nic z tych rzeczy. Zwierzyna była trzymana w zagrodach, tak zwanych zwierzyńcach, i później naganiacze. Często uczestniczyło w takim polowaniu nawet kilka tysięcy okolicznych wieśniaków. Naganiali tą zwierzynę w wąskie przejścia, korytarze, które były zbudowane z drewna i szmat, i gdzieś na polanie była ambona, na której siedział król razem ze swoją świtą i rodziną i strzelał do tych biednych zwierząt, które były mu naganiane prosto na linię strzału. Dopóki do powszechnego użytku nie weszła jeszcze broń palna, można powiedzieć, że te polowania miały cokolwiek wspólnego z jakąś szlachetnością, kiedy używano dzid, kurz. Oczywiście było to też bardzo brutalne, ale później była to tylko rzeź zwierząt. I w ciągu jednego dnia taki król razem ze swoją świtą potrafił ubić kilkanaście żubrów, kilkadziesiąt łosi, jeleni itd. To mięso, które pozyskano w wyniku takiego polowania, zostało później wysyłane na całą Polskę do różnych szlachciców, możnych, biskupów. Król w ten sposób obdarowywał osoby zasłużone. Wstęp na Szlak Dębów Królewskich jest płatny, kosztuje 12 zł. Na dobrą sprawę możemy go obejść w 10 minut, ale jeżeli chcemy poczytać historię o polskich królach i o polowaniach, które odbywają się w Puszczy Białowieskiej, tak możemy spokojnie przeznaczyć na niego 30 minut. Jeżeli nie chcecie płacić 12 zł, tak można wybrać się na ścieżkę Żebra-Żubra. To 3,5-kilometrowy szlak, którym musimy wrócić dokładnie tą samą drogą. Jest on położony przy samej Białowieży. Tutaj już jest troszeczkę więcej turystów, no bo jest za darmo i jest blisko miasta. Ale wygląda on mniej więcej podobnie. Ścieżką tą dojdziemy do rezerwatu pokazowego żubrów, gdzie za opłatą możemy oglądać te piękne zwierzęta w prawie naturalnym środowisku, gdyż są trzymane w niewielkiej zagrodzie. Stąd mamy pewność, że akurat tam je zobaczymy. Pozytywnie zaskoczyło mnie to, że jak na razie wszystkie parkingi tutaj leśne są bezpłatne w okolicach Białowieskiego Parku. W odróżnieniu od na przykład Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie pomimo, że mamy tam tłumy ludzi, naprawdę tłumy w te wakacje, trzeba było płacić naprawdę spore pieniądze za zaparkowanie gdziekolwiek. Stąd dzienny budżet za zwiedzenie kilku miejsc, chociażby już nie mówię o opłatach wstępu na te ścieżki, ale za same parkingi wynosił ponad 100 zł. Tak tutaj jak na razie za parkingi nie zapłaciliśmy ani złotówki. W okolicach Białowieży możemy znaleźć też mnóstwo wież widokowych. Jedna z nich znajduje się tuż przy wejściu na szlak Żebra-Żubra, ale pamiętajmy, że Puszcza Białowieska to nie tylko Polska, bo większa część tego kompleksu leśnego leży po stronie białoruskiej. I jak to wygląda po tamtej stronie granicy, możecie zobaczyć w serii filmów z Białorusi, która znajduje się na tym kanale. Serdecznie zapraszam również do jej obejrzenia. My tymczasem będziemy opuszczać już Białowieżę i kierujemy się w kierunku Narewki. Jeżeli chcecie zobaczyć autentyczne podlaskie wsie, tak, nie w okolicach Białowieży. Dlatego, że tutaj z tego autentyzmu zostało już bardzo niewiele. Te wsie zostały zamienione w siedliska turystyczne i albo te domki zostały przerobione na takie domki letniskowe przez bogatych posiadaczy ziemskich, albo są to agroturystyki. Domków, gdzie mieszkają naprawdę miejscowi, lokalni mieszkańcy, zostało już niewiele w okolicy Białowieży, z tego co widać.
Ale jeżeli szukacie agroturystyk, tak, jest ich tutaj od groma. Więc jeżeli chcemy tą sielską, anielską, podlaską wieś, tak proponowałbym raczej odjechać troszeczkę dalej od Białowieży. I wtedy nie ma problemu ze znalezieniem naprawdę ciekawego, oryginalnego siedliska. Nieopodal Narewki w Głuszczewinie mieści się dom rodzinny Danuty Siedzikówny, szerzej znanej wszystkim jako Inka. Ta dzielna kurierka Armii Krajowej została zamordowana przez Sowietów w 1946 roku. Wcześniej jej ojca zamordowali Sowieci, zaś matkę niemieckie Gestapo. Po tych wydarzeniach nastoletnia Danuta zdecydowała się dołączyć do miejscowego oddziału Armii Krajowej. Jednak w czerwcu 1946 roku, kiedy została wysłana do Gdańska po zaopatrzenie medyczne dla swojego szwadronu, została ujęta przez Urząd Bezpieczeństwa. Po brutalnym przesłuchaniu 3 sierpnia 1946 roku została skazana na karę śmierci. I tak 18-letnia Danuta została bohaterką, żołnierzem niezłomnym, a jej miejsce pochówku było nieznane aż do 2014 roku, kiedy to jej szczątki znaleziono w nieoznaczonym grobie w Gdańsku. Jej ponowny, prawdziwy pogrzeb odbył się dopiero w 2016 roku, a na domu, w którym się wychowała, wisi dziś tablica pamiątkowa. Ten dom widać, że należy dziś pewnie do zupełnie innych właścicieli, ale kilkaset metrów dalej przy siedzibie miejscowego nadleśnictwa mamy piękny pomnik Inki. Obserwując lokalne żubry, warto więc zajechać w to miejsce i pochylić się chwilę nad tą tragiczną historią. W miejscowości Narewka, na rzeką o tej samej nazwie, mieści się piękna plaża. Można tutaj troszkę się poopalać, poleżakować. Obok mamy wystawę rzeźb plenerowych i jak widać miejscowi przygotowują się obecnie do dożynek, które odbędą się za chyba kilka dni. Możemy też stąd wybrać się w rejs kajakiem po rzece. Jest co robić na Podlasiu, naprawdę na długie dni, a nawet tygodnie. Sam teren przygraniczny Podlasia obfituje w tyle ciekawych miejsc i atrakcji, że nie mogły one się zmieścić w jednym filmie. Dziękuję więc za obejrzenie tego materiału do końca i zapraszam na kolejny odcinek, w którym ruszymy dalej na północ, wzdłuż Wielkiego Muru do granicy z Litwą. Po drodze odwiedzimy m.in. krainę otwartych okiennic czy opuszczoną wieś, w której żyła tajemnicza sekta. Poszukamy też śladów tatarskiego osadnictwa i pozostałości po minionych epokach. To będzie kolejna podróż pełna różnych przygód. Na koniec możesz się podzielić w komentarzu, jakie miejsce na Podlasiu wspominasz najmilej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!